Ładna serwetka to w moim przypadku stan umysłu. Gdy ładna serwetka trafi mi w rękę, to zaczynam nią obklejać wszystko, co się da. Robię wtedy często kilka równoległych prac, bo przecież to jest piękna serwetka. Bo może ktoś jeszcze nie odkrył jej piękna, nie widzi, jaka ona jest śliczna, więc kilka inspiracji na pewno się przyda. I najczęściej uważam, że piękna serwetka jest piękna sama w sobie i trzeba jej niewiele dodać, mało dodatków dołożyć do pracy, żeby tego piękna nie zgubić, nie zaburzyć. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że piękno jest subiektywne i piękna serwetka dla mnie nie musi być nawet ładna dla Was, ale zawsze warto spróbować, żeby Wam pokazać, co z takiej serwetki można zrobić. Może się też zakochacie. A dziś inspiruje Was pudełko, taca oraz kubek na długopisy. Nawet trudno mi powiedzieć, co mnie konkretnie w niej urzekło, czy te delikatne kolory, a może wiosenny klimat. Tak czy inaczej, postanowiłam Was zarazić moimi pomysłami i zrobić kilka inspiracji. Wzór jest delikatny i kobiecy. W związku z tym myślę, że moje prace mogę polecić jako prezent na przykład na dzień mamy, na dzień babci albo dla naszej najlepszej psipsiuły. Serwetka ma turkusową ramkę i ona świetnie sprawdzi się na pudełku, natomiast nie jest potrzebna na tacy. Pędzelkiem z wodą obrysowuję wzór i obrywam niepotrzebne części. Ma zostać tylko wianek. Serwetkę przykleję metodą bezzmarszczkową. Oprócz kleju do deku, właściwie obojętnie jakiego kleju, potrzebna jest karta kredytowa oraz koszulka do dokumentów. Mam dwa rodzaje kleju. Na tacy użyję jednego, a na pudełku drugiego. Zobaczycie, że rodzaj kleju naprawdę nie ma znaczenia. Klej trzeba nałożyć cieniutko, żeby serwetka się do niego przykleiła, ale żeby nie przeszedł na drugą stronę i nie przykleił się do koszulki, bo wtedy możemy wyrwać dziurę. Czyli kolejność jest taka. Smaruję tacę klejem, przykładam serwetkę, a następnie ją wygładzam kartą przez koszulkę do dokumentów. Koszulkę podnoszę i serwetkę natychmiast od góry smaruję klejem. Serwetka na rogach ma delikatne czarne kwiatuszki i właśnie te kwiatuszki przyklejam dodatkowo na tacę. Myślałam, że wystarczy wianek, że on zrobi robotę, ale jednak te brzegi tacy wydawały mi się troszkę puste. Dokleiłam te kwiatuszki i myślę, że teraz jest dużo lepiej. Teraz przykleję serwetkę na pudełko i tym razem nie będzie tak łatwo, ponieważ serwetka ma bardzo ładny szlaczek, ten turkusowy i trzeba właściwie za pierwszym razem przykleić go właściwie, czyli w dobrym miejscu. No i cóż, za pierwszym razem zupełnie nie pykło. Jak widzicie, za drugim i trzecim także nie. Dopiero za czwartym razem położyłam ją właściwie. Na szczęście użyłam gęstego kleju, który położyłam bardzo cieniutko i serwetka od razu mi do powierzchni nie chwytała. Z tego powodu mogłam ją kilka razy podnosić i opuszczać. Natomiast kubek na długopisy obklejam klasycznie. To są małe kawałki wzorów. Nie ma problemu, żeby je przyklejać normalnie, czyli pędzlem. Gdy klej wyschnie, wszystkie prace dokładnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. Bardzo lubię klimat vintage i najłatwiej go osiągnąć, gdy po prostu obskrobiemy brzegi, a do skrobania brzegów najlepsza jest zwykła świeczka. Jeżeli zadrapania mają być na całej pracy, to lepiej użyć specjalnego preparatu. Ale jeżeli drapać chcemy tylko po brzegach, to uważam, że do brzegów absolutnie najlepsza jest świeczka. W ramach zarażania miłością do tej serwetki postanowiłam, że pudełko będzie turkusowe, a praca różowa. Nie mam pojęcia, jaki kolor Wam się bardziej podoba, które kolory Wam lepiej odpowiadają, więc nie ma co ryzykować. Zrobię od razu pracę w dwóch kolorach. I jeżeli kolor siądzie Wam tak sobie, czyli nie jest idealnie dopasowany, to trzeba go w najprostszy możliwy sposób dopasować do reszty pracy, czyli albo zrobić kropeczki, albo pochlapać. Oczywista oczywistość, troszkę kropeczek w odpowiednim kolorze jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Gdy farba porządnie wyschnie, można zrobić zadrapania. Ja użyłam do zadrapań papieru ściernego 220 bądź 240.
Obskrobuję papierem ściernym, ale tym razem nie za dużo, ponieważ to ma być pudełko w klimacie vintage, ale ono nie ma być stare. Ono przeze mnie nie będzie brudzone i postarzane, bo tym razem do tej pracy żadna patyna mi nie pasuje. Patyna nie, ale żeby pochlapać delikatnie, idealnie białą farbą, to i owszem, można, to mi pasuje. Kubek od środka pomalowałam po prostu oliwkowym lazurem. On bardzo pasuje, bardzo ładnie się rozprowadza, to jest w ogóle super preparat. Wszystko porządnie wyschło i teraz trzeba polakierować. Wszystko jeszcze raz dokładnie polakierować, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które były obskrobywane. Pasta modeling oraz szablon, bo szablon do tej pracy wyjątkowo mi pasuje. Jeżeli zależy mi na tym, aby wzór odbity z szablonu był idealnie biały, to zawsze używam białej pasty, a nie białej farby akrylowej. Pasta jest gęsta i nawet jeżeli mamy cieniutki szablon, to i tak nałożymy pasty grubiej niż farby, bo pasty zawsze nałożymy na grubość szablonu. No i przy okazji efekt 3D, on jest także bardzo fajny. Jeżeli planujecie na tacy stawiać bezpośrednio gorące kubki, to warto ją pomalować takim lakierem, do którego kubki się nie kleją. A jeżeli filiżanki będą i tak stały na talerzykach, to nie ma takiej potrzeby. A na koniec drobiazgi, dzięki którym praca będzie elegancka. Gałka oraz nóżki, które maluję na biało i niech sobie na razie schną. Wykończę pojemnik na długopisy, ale nawet jak do niego dam na chwilę cukier albo cukierki, to też będzie ok i myślę, że nikomu się nic nie stanie. Nóżki wyschły i powiem Wam, że miałam problem, do czego je dodać, bo one mi w tej pracy dosłownie do wszystkiego pasowały. Jak widzicie, do kubków, do tacy, no ale najbardziej do pudełka. Gotowe. I moja piękna serwetka na 3 pracach wygląda tak. Kubeczek bardzo sympatyczny. W sumie jest na długopisy, ale oczywiście można sobie w nim trzymać, co się tylko chce. Na przykład pędzle do makijażu. Prace gotowe, a ja się ciągle zastanawiam, co myślicie o tej serwetce. Czy naprawdę jest taka piękna i wszystkim się podoba? Czy tylko to jest moje subiektywne pojęcie piękna i ona tylko dla mnie jest bardzo ładna? Czy może komuś szybciej zapikało serce, jak zobaczył moje inspiracje i też się skusi i z tą serwetką coś zrobi? Koniecznie napiszcie mi w komentarzu. No cóż, doszliśmy do końca, więc dziękuję za obejrzenie filmu. Jak zwykle wszystkie linki do produktów znajdziecie w opisie tego wideo, czyli pod spodem. Zapraszam Was na kolejny film w kolejną niedzielę. Puszczam je zawsze raniutko, o 9 rano. No a ludzi pozytywnie zakręconych w deku zapraszam na Facebooka, na naszą cudowną grupę, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.